Kartonowy Arsenał, numer 4, 2006 rok. Model Nakajima Ki-43 Hayabusa. Model w skali 1:33 i zapraszam na odcinek. Pokażę, jak ta wycinanka się przedstawia wewnątrz. Zapraszam na odcinek. Kartonowy Arsenał, numer 4, rok 2006. Model Nakajima Ki-43 Hayabusa. Autorami tego opracowania są Andrzej Haliński oraz Marcin Dworzecki. Opracowanie graficzne Marcina Dworzeckiego. I tak na 4 arkuszach mamy zawarte części do wycięcia i sklejenia tego modelu. 2 i następne 2 arkusze. Na 2 arkuszach mamy zawarte części do naklejenia i wycięcia z kartonu oraz szablony do samodzielnego wykonania z drutu. Oraz na 4 arkuszach mamy około 50 rysunków. Rysunki jest to grafika komputerowa z oznaczeniem części, pomocna przy budowie tego modelu. Jest to dość ładnie zrobione, jak w poprzednich egzemplarzach, które prezentowałem. Model w tej wycinance przedstawia samolot, na którym latał pilot Satoshi Anabuki z 50. Santai. No i teraz może przybliżę, co wewnątrz, bardziej z bliska. Na pierwszej stronie mamy krótki rys historyczny oraz dane samolotu, życiorys tego pilota, którego tu jest, przedstawia model samolotu, na którym on latał, oraz tekstowy opis budowy. Rysunki, które są tutaj przedstawione, nie mają jakby numeracji tych rysunków, stąd z tekstu musimy po prostu tylko wnioskować po częściach, do których rysunków się odnosi. Tutaj opis uwzględniający części przy budowie. I zacznę od przedstawiania rysunków. Jak mówiłem, tych rysunków jest ponad 50 i przedstawiają właśnie graficzny obraz modelu, części z zaznaczoną numeracją tych części, tak jak widzimy tu na tym rzucie bocznym, rzut z przodu i rzut z góry. Przejdziemy teraz pokażę Wam więcej rysunków uwzględniających takie drobne elementy właśnie jak manetki, przepustnice, panel boczny. To jest właśnie wszystko dość dokładnie, skrupulatnie zrobione, rozrysowane, także tutaj korzystając z tych rysunków na pewno nikt się nie pogubi i bardzo pomocne przy budowie, pokazujące proces sklejania modelu. detale
ożebrowania pokazane właśnie tutaj statecznika pionowego mamy na tym rysunku. Mamy skrzydło też, części użebrowania skrzydła, skrzydło, lotka jako osobny element, podwozie, luk podwozia oraz golenie. No i przejdziemy teraz do części już na arkuszach z częściami. Na tym arkuszu mamy właśnie części kadłuba. Ja mam aparat zamocowany nad częścią biurka i będę właśnie tu przesuwał teraz arkuszami nad aparatem, także może troszeczkę tu słychać szum przesunięć. Tak się przedstawiają części. Model jest w kolorze srebrnym i bardzo ładnie jest to srebro tu oddane, ten kolor. Nie jest to na papierze kredowym, jakby się wydawało po tym srebrze, natomiast jest to na zwykłym offsecie i te plamy zielone bardzo ładnie są naniesione. Mamy tu takie wrażenie, że zostało to pomalowane, a później starte. Bardzo porysowane są te plamy zielone, bardzo ładnie to jest właśnie wykonane. Może zrobię zbliżenie. O, i jak widzicie, bardzo ładnie odwzorowane nity, podziały blach i te zielone plamy, ten kamuflaż tak zwany, bardzo ładnie to jest oddane. Mamy osobno tu jako elementy sterów. One są troszeczkę w innym kolorze, taki jasno-szary, ski bym powiedział, że to jest kolor taki. No i inne elementy kabiny na tej stronie. Przejdziemy do drugiej strony. Na tej stronie mamy elementy płata prawego i też jak na płacie te plamy w kolorze pełnego matu. Srebro, nie wiem czy to będzie widać, ale srebro troszeczkę błyszczy, ten kolor srebrny i to naprawdę wygląda jak srebrny, czyli aluminium. Nie jest to jakimś tu kolorem szarym. Nie wiem jak światło tu to odda, ale naprawdę jest malowanie bardzo ładnie zrobione. I elementy wnętrza kabiny też mamy na tym arkuszu. Części paneli bocznych. No i zbliżę tu, żeby Wam pokazać. O właśnie. Jak ładnie, jak dokładnie to wszystko jest zrobione. Ta grafika. I przechodzimy do następnej strony. Tu mamy płat lewy. I elementy luków podwozia.
Płaty są w jednym elemencie, to znaczy góra płata i dół płata jako jeden element. Wystarczy tylko na krawędzi natarcia zwinąć w odpowiedni sposób i mamy płat jako jeden element. No i same końcówki. Sklejka jest w kolorze srebrnym, tak żeby tu nie było widać jakichś niedociągnięć ze strony modelarza. I tak na zbliżeniu przedstawia się płat lewy. Lotka właśnie jest w innym kolorze. I elementy luków podwozia. Część kołpaka, tu mamy też części kołpaka. No i przejdziemy do czwartej strony. Na tej stronie mamy elementy okapotowania silnika, czyli kilkanaście takich cienkich pasków, z którego musimy tutaj skleić nos samolotu, to okapotowanie silnika. Również na tym arkuszu mamy części do silnika, cylindry, karter. Też jest tu odwzorowanie makiety silnika. A tak przedstawiają się rysunki silnika, rysunki maski właśnie. To są te elementy, które Wam pokazywałem wcześniej, z których należy wykonać tą maskę, to okapotowanie silnika. No i tu są właśnie rysunki tych części, z których wykonamy silnik i bardzo prosty sposób pokazane właśnie, jak dane elementy ze sobą tu sklejać, jaki element do jakiego, oznaczenie tych elementów. I może pokażę teraz jeszcze strony z częściami do naklejenia na tekturę. I tu są elementy do naklejenia na tekturę, karton. Gwiazdki sugerują nam grubość. Na pierwszej stronie mamy legendę, czyli ilość gwiazdek i jakiej grubości odpowiada. Również mamy na tej stronie szablony do samodzielnego wykonania elementów, do wzmocnienia podwozia i innych elementów, które będą potrzebne przy sklejaniu, ale już z elementów typu drut. Tu mamy też rysunki śmigła, kołpaka, w jaki sposób sklejamy te elementy ze sobą i numeracja ich części. I strona z większą ilością tu części, praktycznie cała ta strona jest zapełniona elementami do naklejenia na karton. I jak widzicie, dźwigar płata w jednym elemencie przechodzi po przekątnej arkusza. I tu widzimy, że mamy dwie gwiazdki, czyli sugestia, że jak legenda pokazuje, na karton 1 mm, jeżeli jedna gwiazdka 0,5 mm. Tak prezentuje się ta wycinanka z modelem Ki-43. Jeżeli ktoś jest zainteresowany budową tego modelu, no to na spokojnie proszę sobie przejrzeć, jak tu wyglądają te elementy wewnątrz, ich wygląd, i zachęcam do budowy
Jeżeli ktoś kolekcjonuje samoloty japońskie, to jak najbardziej polecam ten model. Ładnie wykonany, ładna grafika. Zapraszam na mój kanał. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne moje filmy na kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia na kanale. Cześć.